Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na mapie Mindenerwald. Mapa została stworzona przez Dark Freak. Pojemność mapy 834,72 MB. Mapa została wydana 26 czerwca 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą niestety tu ściąga się 28 modów, co daje dodatkowe pół giga do ściągnięcia, także robi się nieciekawie. Zerknijmy tu jeszcze na sloty, jak tu wygląda sprawa, ale tu chyba powinno być ok. Jakieś 2300, no jakieś 2300 jest slotów, także nie jest źle z tą mapą. Była jedna mapa, gdzie naprawdę było kiepskawo z tymi slotami. Tu jest jeszcze w miarę dobrze, mimo że te mody tutaj dość dużo zajmują miejsca, miejsca też, 27 modów. Mapa prezentuje się w ten sposób. Dodatkowo do mapy, zapomniałem jeszcze dodać, że mapa jest inspirowana prawdziwym terenem. Także czy to ma jakieś znaczenie? Nie wiem, może dlatego, że dzięki temu, że jest inspirowana prawdziwym terenem, dobrze wygląda. Powiedzmy tak. Dobra, jeśli chodzi o rośliny, bo tutaj jest pakiet dodatkowych upraw i odtąd się zaczyna, czyli raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. No, także mamy pakiet ładnych roślin tutaj dodatkowo dorzucone. A my sobie przejdziemy teraz, włączając rośliny, miejsca, od którego zaczynamy na poziomie łatwym, czyli teren 24, to jest 109 tysięcy, to jest teren farmy i tutaj mamy pastwisko. W tym miejscu jest teren numer 8, 202 tysiące. Tutaj mamy teren 20 za 43 tysiące, no i teren 64 za 122 tysiące, to jest 2 hektary, czyli jakieś 60 tysięcy za hektar tu wychodziło za pole. Coś miałem mówić. Oj, zapomniałem. No dobra, miesza z tym. Jeśli chodzi o pola, to jest 10, niecałe 10 hektarów za 593. Tutaj jest chyba większe pole. 11 hektarów za 696. Niecałe 10 za 590. Coś mniejszego. 2 hektary za 128. Jest coś jeszcze mniejszego. No fajnie, że są też mniejsze te pola. 1,4 hektara za 87. Można coś sobie na początek wybrać, niewielkie tereny. O, tu są akurat takie fajnie przygotowane właśnie pod mniejsze uprawy, a później można się przenieść na duże. Łąki 37 teren to jest za 138 tysięcy, tutaj mamy za 60 tysięcy, no to jest hektar, czyli tutaj mam potwierdzone. 2 hektary za 122, tutaj jest 4 za 254. Tereny leśne, tutaj mamy za 178. Można kupić obrzeże. Obrzeże można kupić, no, większość tych terenów, gdzie są domy statyczne, takie farmy statyczne, no to za to musimy zapłacić 13 milionów. I to mi się podoba, bo wtedy będzie można sobie wykorzystać nawet drogi, widzę, i tereny, na których no, nie mamy dostępu, będzie można sobie to wykorzystać. Tu teraz widać, gdzie możemy kupić tereny leśne, nie kupując obrzeży. Także nie jest tego dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 właśnie terenów, gdzie można kupić. Na resztę trzeba było właśnie zakupić obrzeża, żeby wykorzystać resztę drzewa, jeśli będziecie chcieli tu sobie rozporządzić sobie z drzewem. No chyba to tyle, mi się wydaje. Dobra. Jeśli chodzi o kalendarz, kalendarz przedstawia się w ten sposób. A wygląda nawet dość dobrze. Jest spersonalizowany, widzę. Jeśli chodzi o zwierzęta na poziomie łatwym, zaczynamy od pastwiska dla krów i tutaj mamy krowy i obory dla krów, także mamy trochę tego. Jeśli chodzi o kontrakty, jak zazwyczaj to przy tych typu mapach są dostępne. No i w posiadanych mamy ogródek. Ogródek mamy w posiadanych, a dostępne produkcje to mamy mleczarnia, młyn, piekarnia i tartak. Także nie jest dużo. Tutaj widać, że jest postawione na uprawę roślin, no i później przetwarzanie tego, także myślę, że jest dobry ten
przykład. Fajnie jest zrobiona mapa. Znajdźcie, jak jest 25. Dobra. My się pojawiamy tutaj, w takich okolicznościach. Tu jest pokazana mapa. To jest chyba przystanek, mi się wydaje, nie? No, taki trochę od drogi, ale przystanek jest tutaj. Się patrzę, czy tu nie ma jakiejś znaczki, ale chyba nie ma. Ale my będziemy musieli się przenieść od razu na sklep. Na sklepie sobie wypożyczę samochód. Babą. I pojedziemy sobie. Aha, jeszcze zanim pójdę na ten, to jeszcze zerkniemy na pomoc. I mamy tutaj do tej mapy właśnie informacje odnośnie tych dodatkowych nasion, tych roślin, które będziemy mogli uprawiać. Tu lista jest cała, można sobie to poczytać. Także jeśli Was to interesuje, no i tu jeszcze dodatkowo rośliny między uprawne, no i zielone do karmienia zwierząt. Dobra, ja teraz tak, muszę znaleźć trigger od sklepu, bo jesteśmy teraz na sklepie, od tego miejsca sobie zaczniemy. Tu jest warsztat, ok. Tu jest warsztat, a gdzie jest znacznik od sklepu? Jakoś tak, kurde, aha, on będzie z przodu, mi się wydaje. Już z tyłu się będą pojawiać sprzęty, a on będzie chyba z przodu. Tak mi się wydaje. Albo gdzie indziej będzie jeszcze? A, dobra, jest z przodu, ale w tym budynku. Dobra, jest, znalazłem. Mamy, dobra, ja biorę samochód szybciutko. Jak zwykle weźmiemy sobie tutaj tą Skodę. Nie będę kombinował. Maszyny pojawiają się tutaj. Na tym placu. No i teraz patrzcie się, przejazd jaki jest. Także tutaj zbyt szerokiego sprzętu nie zakupimy, bo nie wywieziemy go. Trzeba taki sprzęt kupować, żeby się zmieścił w tych dwóch przejazdach. Chociaż zaraz. A, jest tu szerszy, ok. Dobra. Tu jest jeszcze szerszy, spoko. No, to takie jakieś... Dziękuję. Myślę takie 6 do 8 metrów szerokie sprzęty. Na spokojnie by można było sobie tutaj zakupić. No wiadomo, niektóre są jeszcze szersze, na przykład headery potrafią być dość szerokie, no ale to każdy ma swoją wyobraźnię i wie co będzie robił. Dobra, pieniążki widzę już wpadły na konto, także można szaleć z zakupami. A my tutaj zaczniemy sobie od piekarni. Piekarnia jest tutaj w tym miejscu. Ok. Za piekarnię zapłacimy 150 000. I tu mamy recepturę. Jedną, drugą, trzecią, czwartą. Ok. Stąd tutaj jeszcze mamy tak. Tu sobie zrobimy, dobra. Jak widzicie, klimat taki holenderski jest, także w takim klimacie mamy tutaj mapę. Tu mamy handlarza zwierzętami i skup jest w tym miejscu. Ok. I po przeciwnej drogi mamy farmę. No tutaj z tymi farmami jest ciekawie, bo jest 10 farm, także można sobie wybrać, na której farmie będziecie się najlepiej czuć, żeby sobie rozpocząć rozgrywkę lub po prostu później zmienić tą farmę lub zakupić na kolejną. Oznacz miejsce. Ja nie chcę oznaczyć, ja chcę sobie to zakupić. Teren, gdzie ta farma się znajduje, to jest 34. Koszt tej farmy z terenem to jest 466 000. I no tutaj mamy sporo rzeczy. Dużo miejsca do chowania sprzętu. No, powiem Wam, te farmy nawet fajnie wyglądają. Jest to nawet ładnie przemyślane, ciekawie. Tu mamy kurnik, 326 kur pomieścimy. Bardzo mi się podoba, że właśnie te modele, na przykład kurnika jest dopasowane do reszty. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie cały pakiet, mi się wydaje chyba. No, przy tych 27 to wcale bym się nie dziwił, jakby to był pakiet zrobiony. Ale ładnie się to prezentuje. Jak na holenderskie klimaty, no lepiej to wygląda niż te
budynki, które robił Normandy i tak z takimi niskimi domami. To się lepiej prezentuje, nie wiem dlaczego. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Tu jest szopa po środku. Tam był kurnik. Zaraz tu jeszcze jest do chowania sprzętu. Okej. Tu chyba gdzieś silos powinien być, mi się wydaje. Jest silos właśnie. I obora na krowy to jest w tym miejscu. Teraz zobaczymy. 290 sztuk pomieścimy. No to nawet. No fajne gospodarstwo, mi się podoba. Ładnie jest rozstawione. Rozstawione są te budynki, ciekawie jest to zrobione. Te dekoracje też są nawet widać przemyślane. Fajna stara obora, a czy szopa. Też ładnie to wygląda. No akurat takie budynki, kurczę, nawet na taką polską gospodarkę by pasowały. Zaraz, ja muszę tylko sprawdzić, czy wszystkie zwierzęta zrobiłem. Dobra, są, ok. Dobra, czyli mamy to ogarnięte. Dobra, to jedziemy teraz na gospodarkę, od której zaczynamy. To Wam teraz pokażę. Tu jeszcze jest silo, zapomniałem powiedzieć, także można jeszcze tutaj dorzucić, sobie zrobić kiszonkę. A my tutaj wracamy z powrotem w tą drogę. I tu po lewej stronie będzie gdzieś wjazd na gospodarkę. Fajnie, bo jest sklep blisko tej gospodarki startowej, to mi się też podoba. Nie trzeba daleko jeździć. Piekarnia też jest blisko. Jest fajnie. Powiem Wam tak, no jak na razie to ta mapa wygląda naprawdę czysto. Mimo, że są takie dekoracyjne bałagany, ale to są takie bałagany, które są właśnie bardzo fajne. Ale ogólnie widać, że jest mapa taka czysta, schludna. Taka w stylu holenderskim. No, zazwyczaj tak jest tam. Tutaj mamy sprzęt. Widać, że jeszcze mamy tutaj płyny do oprysków i nawożenia. Tutaj mamy ziarenka. Co tu jeszcze mamy? Już obornik robi, widzę. Resztę sprzętu tu mamy do magazynowania bel. Tylko teraz muszę sprawdzić, czy uda mi się dowiedzieć, ile tutaj można pomieścić tych bel. Nie pisze nic. Dobra. To jest pewnie z tą shopą ten mod połączone. Tutaj mamy harvester. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Słychać krowy w tej oborze, czyli to po środku będzie obora. Tu mamy resztę sprzętu. O, nawet ciekawy ten sprzęt tutaj jest. Case'iki, zestaw case'ów. No, fajnie, ten klas. No, klasa można było wymienić na przykład na case'a też. Tu jest crown. No i fajnie komplecik by był. Ale tak ogólnie, jak tylko startowy sprzęt, to jest naprawdę ciekawy. Tu mamy ten ogródek. Ogródek jest z ModHuba, także jego można wykorzystać na innych mapach. Także tak to się tu przedstawia. Tu jest dom rolnika jeszcze. Mamy tutaj Waltera, postać interaktywną. Jeszcze jest pastwisko. Na pastwisko to ja muszę przelecieć tutaj pomiędzy budynkami za tą szopę i tu powinien być trigger. O. I ile pomieścimy? 70, nie, 7 jest, 88 pomieścimy. O, tak to się przedstawia. Dobrze. Fajny klimacik, między takimi krzaczkami się przejeżdża, no to nie no, naprawdę, te gospodarstwa tu mi się podobają, no nie to fajny klimat tutaj tworzą te budynki z tą zielenią, z tą naturą. Bardzo, bardzo ciekawie to jest tutaj rozmieszczone. Dobra, jedziemy dalej. Domy statyczne też fajnie wyglądają. No tak jak mówiłem, czysto, schludnie, ogródki widać. Jedne zadbane, drugie jakieś takie nieużytki. Zakaz wjazdu, ale my sobie pojedziemy, bo tutaj mamy kolejne miejsce do odwiedzenia. Czyli tak, na razie zrobiliśmy 2 farmy, tu mamy kolejną farmę, także tutaj w obrębie właśnie, jak to się mówi, tej startowej mamy już 2 farmy dodatkowo. Także tutaj 103 000 kupujemy,
Mamy niewielki teren, ale mamy zwierzątka, które możemy sobie hodować. Już są aktualnie 6×6. Wypasione już, wypełnione na maksa. Pastwisko, co tu jeszcze mamy? Jeszcze owce będą, nie? Owce bądź kozy, 25 sztuk zmieści się, 4 już aktualnie mamy. No i owce słychać, to one są w środku. Tak? Co mam tu w środku? Oj, 3 duże, jedno młode. No i budynki, jak to przy tych holenderskich gospodarstwach, te niskie. Dobra. To mamy tutaj ogarnięte. To jedziemy dalej. Pojedziemy sobie teraz tutaj prosto. Dobrze. O, duże pastwisko to jest do tego gospodarstwa, które już tam mamy zakupione. Tą oborę. Tutaj mamy gospodarstwo, czy ogródek, dom taki statyczny, także to jeśli kupimy obrzeża, to mamy dostęp do tego. Właśnie. Ciekawe, czy ta obora będzie dostępna. Dobra. Ale ja kupię teraz te obrzeże. Ok, za 13 milionów. I... Ha! Bajka, można korzystać. No bo tak właśnie widziałem, że ta wiata jest taka... No, także bardzo fajnie. Tutaj stawiamy sobie wycieraczkę czy coś do spania. Możemy sobie zacząć od od takiego miejsca nawet. I robić kontrakty same na przykład ze sprzętem. Spoko, podoba mi się to. Lubię takie właśnie podejście do mapy, jeśli twórca bierze i daje możliwości, które no, każdy sobie wtedy wykorzystuje na swój sposób, prawda? Każdy gra na swój sposób. A jeśli na przykład nie jest to dostępne dla gracza, no to wtedy jest pewne takie ograniczenie. 100 000 za cały teren, 30 razem z poletkiem i gospodarką. No i tutaj, jak widać, pojawiły nam się kury na minimapie. Jedną oborę. Znaczy, o co to, biuro jest? Jak u tego Clarksona w tym gdzieś w shopie biuro. Tutaj akurat nic nie ma. A, tu są kury, jest, tu są z tej strony. Dobra, tutaj mamy 80 sztuk kur pomieścimy. Co to jest? Ziemniaki są. A, z chwastami. To dlatego tak dziwnie wygląda. Dobra. Tu chyba nic więcej nie będzie. To jest chyba wyjazd na drogę. Po tej stronie są krowy, ale te krowy nie da się ich zaporządzać. Są takie krowy. Jedna krowa jest. Biedula sama stoi. To jest statyczne, dekoracyjne, czysto dekoracyjne. Także takie elementy też mnie cieszą. Tu chyba nawet koniki są takie, które same chodzą. No, lubię takie właśnie rzeczy. Wiem, że to zwiększa pojemność mapy, ale no coś za coś, prawda? Jeśli ktoś lubi taką imersję, a takie dodatki, to spoko. Tu mamy skup w takiej postaci jakiegoś sklepiku. Właśnie kiosku. Tu mamy miejsce zaraz przy plaży. Też to fajnie, ciekawie wygląda. Można przyjść sobie trochę odpocząć. Mentalnie, fizycznie, psychicznie, mentalnie. Dobra, jedziemy dalej. Teraz powinniśmy... Teraz zaraz, nie wiem czy tutaj skręcać już do góry. Tak, to do góry muszę już skręcić. Ok. Później Wam pokażę gdzie co i to będzie. Ja chyba sprzedam te obrzeża, bo strasznie są podświetlone. Znaczy mapa jest strasznie podświetlona. Tutaj jest miejsce, gdzieśmy zaczęli. W tym miejscu. O, tutaj zaczęliśmy. No szkoda, żeby daleko się znajdujemy, znaczy pojawiamy się z daleko od tego i nie ma czym się dostać do centrum. Takie troszeczkę słabawe jest, ale tu mamy skup tylko, tutaj nic więcej poza skupem nie ma. On się znajduje w tym miejscu. Ok. To jest skup. Stąd teraz na kolejny skup jedziemy.
Będzie po prawej stronie teraz. Jest tutaj. Ja już nie będę wjeżdżał, tu też tam z tyłu jest właśnie miejsce, gdzie to skupują rzeczy. A co tam biorą, to pełna lista, no to wiadomo, gdzie to szukać. Jest tylko w jednym miejscu. Dobra, teraz muszę się zastanowić. Dobra, spróbuję sprzedać to obrzeże. Sprzedaj. Nie można sprzedać. Nie możesz sprzedać tego, gdyż wciąż posiadasz na nie obiekty. No właśnie, tego się obawiałem. To trochę jest skomplikowane z tym. Dobra, ja tu muszę zjechać na dół. Aha, zjechać, dobra. Tu zrobić to i zjechać później na dół. Czyli w tym miejscu mamy, tu będzie mleczarnia. Dużo ta mapa ma detali, naprawdę. Na takich mapach to powiem Wam szczerze, że chce się grać. Jest czysto, schludnie, wszystko jest przemyślane i to powoduje tak, że no, ta rozgrywka będzie taka odprężająca. 210 000. No i tutaj mamy mleczarnię. Fajnie, że to ten budynek też jest taki w miarę dopasowany do otoczenia. Teraz czekolada. I tu chyba raczej te receptury będą standardowe. Nie wydaje się, żeby były jakoś podrasowane czy pozmieniane. Dobra. Teraz sobie tu pojedziemy trochę w dół. Mamy kolejną produkcję po prawej stronie. I teraz trigger znajdę, to Wam powiem. Tu jest skup. Przed zakupem produkcji jest to jako skup. Jest, znalazłem. No to będzie moje. Na pewno. Złożowy 88 000. Dobra cena jak za płyn złożowy. O, i fajnie, że tutaj jest poszerzony asortyment robienia. To mi się podoba. Dobra. Stąd teraz szmykamy na kolejne miejsce. No powiem Wam tak, jeśli chodzi o te holenderskie mapy, to nie ma zbyt dużo map takich, na których chciałbym się zagrać. Ale ta jest taka w miarę ogarnięta ta mapa i można było tutaj sobie na niej zagrać. Aczkolwiek z mojej strony, tutaj zaraz, teren 27 za 112 000. Z mojej strony tutaj odrzuca mnie ilość modów, które są wymagane. Czyli tak, mamy tutaj ogródek, tu mamy na chowanie sprzętu. No, widać, że te już budynki się będą powtarzać, nie ma nic nowego. 54 świnki tutaj pomieścimy. Więc jak te pierwsze 3 gospodarstwa robiły wrażenie, tak tutaj już no i też jest ciekawie, bo nie powtarza się to system rozłożenia, czy no inaczej to wygląda, może jakby to powiedzieć, tak samo w Anglii jest, że no, jeśli jest jedna miejscowość, to starają się, żeby ta infrastruktura budynków pasowała do reszty po prostu otoczenia, żeby to miało ręce, nogi, a nie, żeby było strokato. To no tak to odbieram właśnie w ten sposób. Tu się zastanawiam, ale to chyba raczej zaraz, tu chyba nic nie ma. Bo to niby budynek jest. No nie, można korzystać z niego. Też jest fajne takie. Tutaj raczej nie otworzy się. Ale też fajny teren. I z gniazdem bocianim mega, to mi się podoba. Też można by było to wykorzystać. Bardzo ciekawy pomysł. No, także no, tak to by można było tutaj odbierać właśnie, że te gospodarstwa są z podobnego materiału robione, tylko że inaczej poukładane, prawda? Tu mamy kolejne, jak widać. Teren 44, 101 000. Po zakupie mamy, jak widać, 2 obory. No, to już jest to standardowe, to jest dom rolnika. Nie wiem, tu w tym miejscu chyba. Nie, to jest sam dom rolnika statyczny.
Aha, jest obora i jest i pastwisko jest dla krów. No, zobaczymy, ile tutaj pomieścimy zwierząt. 11 jest aktualnie na 85. No, to nawet w miarę. Tutaj mamy kolejne zwierzęta. Tylko otwórz wrota. Powinno być jeszcze... Aha, dobra, będzie... Otwórz wrota i zwierzęta. 12 tutaj pomieścimy. Dobra. A nie, to trzeba troszeczkę dalej stanąć po prostu. Tak? No, jest. Dobra, tylko troszeczkę dalej trzeba było stanąć. Takie niewielkie gospodarstwo. To już mamy kolejne, już nawet, nie, już nie liczę tego, no bo 10 gospodarstw to jest sporo, jak na taką mapę. No, można zagrać sobie ze znajomymi, 6 graczy na jednej mapie, no to będzie co robić, 4 gospodarstwa zostają wtedy luzem, nie? Można sobie to powiększyć. Tutaj, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, te wszystkie gospodarstwa są tam, gdzie są te żółte punkciki, prawda? Ale tu raczej nie będzie, bo tu jest magazyn. Czyli sobie możemy zakupić tutaj te produkty. O, właśnie, z łańcucha produkcyjnego. I możemy sprzedać. I też jest mega. To naprawdę szanuję, że twórca tutaj naprawdę stara się, żeby ta infrastruktura budynków pasowała to. No, to jest mega. Naprawdę to dużo robi, niesamowicie dużo. Ja to widzę właśnie po Anglii, jak są te wszystkie budynki w jednym stylu budowane, żeby to pasowało z jednego materiału. I to jest naprawdę robi to robotę. Ładnie się ogląda. Dobra, tutaj będzie troszeczkę więcej kosztowało. 257 000, to jest teren gospodarczy 1. A tu jest obok drugi, bo to jest biogazownia po środku, także takie większe gospodarstwo i to są dwa obok siebie. Tu było tam było 200, tu jest 400. No i widać, ile tego się tutaj pojawiło. Także tu mamy miejsce do... O, kurde, jak to fajnie wygląda. Taki mały ten gadżet, a fajnie się przedstawia. To jest ten sam budynek, co tam pokazywałem na tym pierwszym gospodarstwie, które zakupiłem. No to jest silos. No i tutaj mamy oborę. Tylko teraz tak, tu jest, o, zaraz zobaczymy. O, jest 70 sztuk pomieścimy. Ok, krów. Zaraz zobaczymy, czy tutaj coś jest. Tu raczej chyba nic nie ma, są dwa takie budynki do chowania sprzętu. Dobra, więcej rzeczy się dzieje tam po drugiej stronie, także jak przejdziemy biogazownię, bo tutaj jest właśnie też biogazownia. O, tu jest jeszcze miejsce do przechowywania rzeczy w tym i powinno mi tu pokazywać, ale nie pisze też, ile tu rzeczy. Właśnie to jest to, że oryginalny budynek, jeśli jest taki do przechowywania, magazynek, to pokazuje tutaj w dolnym lewym rogu, a jeśli jest z modów ściągnięty, to nie zawsze to jest. Fajnie to wygląda infrastruktura z tą biogazownią. Co my tu mamy? Tutaj mamy prąd. Sztrum. To nam robi sztrum 1. A, to jest ta modułowa biogazownia. Dobra, to jest ta z tego. Widać, co tu możemy sobie robić. Ją się montuje z różnych elementów. Na różne sposoby można sobie to zrobić i tutaj ten twórca to fajnie wykorzystał, bo jest to naprawdę ciekawie zrobione. No, tam było jedno, tam były dwa panele sterujące, a tu jest trzeci jeszcze. Widać właśnie. Także etapami tu jest robione, tak jak mówiłem, modułowo i to jest fajnie, podoba mi się to. Ciekawie jest to zrobione. To jest jeszcze jedno. Czy też zobaczymy? No, to jest właśnie to, ferment. Ferment. Dobra. No i ta gospodarka jest naprawdę na wypasie. To gospodarstwo mi się podoba. Jedna obora tylko, ale fajnie to wygląda. Dobra, zerknijmy sobie, co do tej pory zrobiliśmy. Czyli tak, pojawiliśmy się w tym miejscu. Nie w tym tutaj. Tutaj w tym miejscu, żeśmy się pojawili. Przeskoczyliśmy
na gospodarkę. Raz tu jakieś... A, tu jeszcze są ogródki. A, zapomniałem, bo ja odwiedziłem to, ale zaraz. Zaraz. Jaki to jest plot? A, bo to jest obrzeża to są. To teraz rozumiem, dlatego nie mogę sprzedać. Tam są ogródki, są wszędzie ogródki jeszcze dodatkowo. A to nie wiedziałem o tym, bo tu piekarnię zrobiliśmy. To dodatkowo na obrzeżach jeszcze dostajemy takie ogródki do pielęgnowania. Sporo tego. Tu też? Nie. Też. Tu też? Nie. To jest młyn zbożowy. Ale widzę, że tartak. No, trochę się tego pojawiło. No. Dobra, w każdym razie ten teren sobie zrobiliśmy. Pojechaliśmy sobie tutaj, tu. Później w dół, tu. Jesteśmy teraz. Czyli te wszystkie punkty, które były na linii, no to żeśmy sobie zrobili. Teraz jedziemy do góry. Będzie to i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzeba się pośpieszyć. No jeszcze trochę jest do omówienia, ale już niedużo. Także tutaj zwijamy w lewo, zawijamy. Tu, ok. Między domami statycznymi. O, i tutaj mamy, jak widać, miejsce, gdzie sobie zakupimy przeróżne rzeczy. Widać jakie. Także miejsce takiego centrum zakupowego dla rolnika tu jest. Tu mamy skup. Ok. Co tu jeszcze jest? O, stacja paliw w takiej postaci. No i tyle. Także skupy, kilka rzeczy do kupienia. Znaczy jeden skup, więcej do kupienia. Także takie centrum dla rolnika, gdzie tam może sobie zakupić rzeczy do farmy, żeby poprowadzić. Dobra, tu mamy kolejne gospodarstwo. Albo nie. Zaraz zobaczymy. Bo nie wiem, czy to nie jest postać interaktywna. Nie, gospodarka, dobra. Teren 71, 198 tysięcy. No i tu mamy miejsce na sprzęt przepraszam, rolniczy. Tutaj zwierząt nie ma. Tutaj mamy łąkę, gdzie możemy sobie zmienić na pastwisko lub uprawiać sobie tą łąkę. Także tutaj bez zwierząt taka spokojna farma. Bez jakichś tam szczegółowych detali. Ale fajne miejsce, takie niby na rogu, ale ciekawie to wygląda tutaj nawet. Dobra, jedziemy dalej. Kurde, fajna droga, podoba mi się. Ładnie się prezentuje. Dobra, tu mamy kolejne miejsce. Jest tutaj teren to jest chyba 78, 145 tysięcy. No i tu jest taki powiedzmy teren na sprzęty. Taki ja to tak nazywam to jest warsztat, do obsługi kontraktów, czyli kupujecie sobie sprzęt, macie sobie takiego yarda sobie macie i tutaj sprzęt sobie naprawiacie, robicie tylko kontrakty i z tego żyjecie. Taki kontraktowy rolnik, że tak powiem. Nie no, fajny pomysł. Lubię też właśnie takie miejsca, gdzie są wykorzystywane takie pomysły. Dużo, a to jest statyczne mi się wydaje. Nie da się tego otworzyć. Ale lubię takie miejsca właśnie. Kilka map to wykorzystuję i podoba mi się. Bardzo ciekawy pomysł. Wtedy jest bardziej, no jak to się mówi, więcej scenariuszy do zagrania na mapie. Większe możliwości daje.
Teraz ja muszę sprawdzić, czy tutaj nie miałem skręcić. Tak, tutaj teraz miałem skręcić. Sorki. Jedziemy sobie teraz gruntową drogą. Gruntowną. Ładne pola są. Ładnie to wszystko się prezentuje. Światło, cienie, kolory jak najbardziej na miejscu. Widać, że osoba, która to robiła, to taka poukładana, przemyślane, wszystko zrobione, wszystko jest przemyślane. Widać, są głazy na kontrakty, także będzie sporo tych kontraktów, jeśli ktoś lubi łupać skałki. No a tutaj mamy tartak. Teraz zobaczymy, ile sobie życzą za tartak. 192 000. No i raz, dwa, trzy, cztery. No nawet spoko. Ok. Tartak załatwiony. Teraz gdzie my to jeszcze? Tu na dół. Aha, tu są jeszcze. Tu jest postać interaktywna. To jest Ben. To dobra, to tam nie musimy jechać. To tylko jeszcze zostają te 3 punkty tutaj na sam dół. Tylko zjedziemy. Dobra. Bo się zastanawiałem, czy jeszcze tam mamy skręcić i robić jeszcze tamten punkcik, ale jak to jest tylko Ben, to sobie go darujemy. Nie trzeba go odwiedzać. Ale można go wykorzystywać do rozgrywki jak najbardziej. Z tego względu, że on się znajduje na terenie, gdzie są na obrzeżach, także obrzeża należą do nas, więc tak to będzie wyglądało. Co to tutaj mamy? Taki domek, sam wolno stojący. Aha, to jest na obrzeżach też, tak? No. Zaraz ja to muszę, bo tu jest utwórz pracę i już mi to inaczej pokazuje. Gdzie to jest miejsce, gospodarka? Aha, dobra, czyli to jest też ten w obrzeżach, w zarysie obrzeży, to tutaj powinny być triggery od spania, no jest. Aha, czyli takie do wykorzystania budynek, żeby sobie zacząć od samego budynku, też jest taka opcja. Tutaj kawałek podjedziemy i będzie gospodarka jeszcze jedna, chyba już ostatnia, którą będzie można kupić. Mam nadzieję, że chyba wszystkie objechałem już, tak mi się wydaje. No i teren 185 000. Znowu źle nacisłem. Ok. Teraz jest dobrze. I tu mamy zwierzęta. Teraz znajdę trigger od tego. W środku jest? Nie, tutaj powinien być. Dobra. 16 koni pomieścimy, 4 aktualnie są. I jeszcze gdzieś tutaj. O, i kury są. Także kury, konie, jajka będą. 6 na 80 jest, także tak to tutaj wygląda. Czysto, schludnie. O, i piesek tu jeszcze też jest, ok. To fajnie. Dobra. Puścimy panią, niech sobie idzie. I ostatni punkt na liście. Proszę bardzo, zaraz to tutaj. Skręcamy i śmigamy na sam dół. Baba. Jesteśmy na miejscu. Tu też mamy dom. Coś podobnego jak tam stał dom. No i co tu mamy? Mamy postać interaktywną. Z 15 na 238 świnek już tu jest. No i to są obrzeża też. No, to są obrzeża, bo tego nie kupowałem. No, czyli stąd pojechaliśmy sobie tutaj, stąd tu. To zrobiliśmy, w dół przejechaliśmy to. Tu był tartak. No i tutaj te 2 punkty, 3 punkty bez Bena. No i tyle. Zerknijmy teraz jeszcze, jak wygląda z góry. W miarę płaska mapa.
Pola fajnie, ciekawie są podzielone, także tu są te tereny, gdzie są mniejsze pola, tam są większe pola, są też tereny leśne, teraz tartak jest koło nich, także to jest fajnie do wykorzystania, nie trzeba daleko jeździć. No i co jeszcze? Ładnie czysta, schludnie przemyślana mapa. Także jeśli Was nie łamie to, że jest dużo modów do osiągnięcia, no to polecam sobie ściągnąć tą mapę, żeby sobie posprawdzać, jak tu się gra, bo no, fajnie to tu wygląda. Te zalewy są też fajne, czyli można wykorzystać sobie tutaj ten dodatek DLC Highlander Pack, jeśli ktoś ma. Także ładnie się. Obrzeża też fajnie to wyglądają nawet. Także myślę, że jest spoko. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i do następnego. Na razie. Cześć.